Chwila. I don't know what, I don't know what. Świetnie! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku, który poświęcony jest Idzie Kamińskiej, opowiem Wam, z czym nierozerwalnie wiązało się jej życie oraz dlaczego kilka razy musiała zacząć go od nowa. Zapraszam. Ida Kamińska urodziła się w Odessie w roku 1899 w żydowskiej artystycznej rodzinie. Jej matka była słynną aktorką, nazywała się Ester Rachel Kamińska i nazywano ją matką żydowskiego teatru. Dzieci Kamińskich od najmłodszych lat rozwijały się artystycznie. Starsza siostra Idy, Regina, która niestety zmarła w młodym wieku, debiutowała jako dziecko. Ida również w wieku 5 lat odbyła swój debiut aktorski na scenie u boku matki. Natomiast ich brat Józef swoją karierę muzyczną rozpoczął również w wieku 5 lat. Ida Kamińska nie lubiła chodzić do szkoły, zdecydowanie wolała swój czas spędzać w teatrze, pracując, pomagając matce. Zresztą jej mama również lubiła, kiedy jej córka była za kulisami i kiedy mogła na niej polegać. Ida w wieku 7 lat na przykład zajmowała się suflerką, światłami, kurtyną, także pełniła wiele funkcji, a w roli aktorki spełniała się bardzo dobrze. Matka nazywała ją istną szprotką i podobno bardzo długo mogła grać rolę dzieci, rolę chłopców. Ida bardzo szybko zaczęła również jeździć z matką w trasy, między innymi podróżowały po carskiej Rosji i tam dawały gościnne występy ze swoim zespołem. Bardzo Idzie imponowało to, jak jej matka grała. Zauważała jej wielki kunszt aktorski od dziecka właściwie i podziwiała to, jak bardzo jest subtelna, delikatna, jak bardzo taki wymiar duchowy wprowadza do aktorstwa. Ale też była dla niej autorytetem jako człowiek, miały ze sobą świetny kontakt, przyjaźniły się, także były ze sobą niewątpliwie bardzo blisko i były ze sobą bardzo związane. Za pieniądze, które matka Idy Kamińskiej zarobiła za gościnne występy w Ameryce, ojciec Idy rozpoczął budowę Teatru Żydowskiego w Warszawie, którym potem kierował i gdzie mieścił się stały zespół żydowskiego teatru. Rodzina była bardzo dobrze sytuowana, właściwie wszędzie, gdzie mieszkali, gdzie się przenosili, mieszkali w bardzo dobrych warunkach. Jako pierwsi mieli elektryczność, gaz, centralne ogrzewanie czy też telefon. W związku z tym, że Ida Kamińska do szkoły nie lubiła chodzić, chyba tylko przez pół roku chodziła do gimnazjum i zrezygnowała z nauki na rzecz właśnie pracy w teatrze i prywatnych korepetycji. Nie poszła również na żadne studia, chociaż rodzice ją namawiali do tego, ponieważ nie chcieli, żeby była zależna wyłącznie od zawodu aktorki. Myśleli, że może będzie również śpiewaczką albo muzyczką, natomiast Ida Kamińska zdecydowanie pokochała całą sobą teatr i też bardzo szybko zdobyła profesjonalne doświadczenie i jako aktorka, i jako reżyserka, później jako dyrektorka teatrów, także pewnie studia w szkole teatralnej nie były jej potrzebne, natomiast faktycznie do końca życia żałowała, że jednak nie spróbowała swoich sił z racji tego, że była niezwykle inteligentną, mądrą osobą i być może po prostu brakowało jej czegoś takiego jak solidne wykształcenie na uczelni. Po wybuchu I wojny światowej Kamińscy wyjechali do Rosji grać, natomiast okazało się, że żydowskie teatry nie mogą grać w języku jidysz. Po powrocie do Polski okazało się, że w Warszawie również nie mogą grać, że teatry żydowskie dostały zakaz prowadzenia działalności i śmiano się oczywiście, że spektakle w języku jidysz mają jakikolwiek wpływ na przebieg wojny, ale były to okresy przejściowe, ponieważ kiedy Niemcy wkroczyli już do Warszawy, z powrotem teatr Kamińskiego mógł funkcjonować i co ciekawe cieszył się ogromną popularnością, nie tylko wśród stałej publiczności, ale również wśród Niemców, którzy ochoczo przychodzili na spektakle, bili brawo na stojąco. Kamińska Ida była na tyle popularna, że żołnierze salutowali jej na ulicach, także ona wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej w trakcie I wojny światowej ma bardzo dobre. Mówiła, że były to bardzo barwne czasy dla ich teatru, który jakby do końca okupacji niemieckiej funkcjonował bez zarzutu. Za swój dorosły debiut Ida Kamińska uważa rolę Izaaka w spektaklu Ofiarowanie Izaaka z 1915 roku, czyli miała wówczas 16 lat. Kolejną wielką rolą z tamtego okresu jest rola Icka w Duszy Narodu. Swój debiut reżyserski miała w wieku 17 lat.
Wyreżyserowała Nierozumne dziewczę, które okazało się wielkim hitem, gdzie Ida zajmowała się nie tylko reżyserią, ale również kostiumami, dekoracjami. Także miała niesamowity warsztat. Myślę, że rodzice też jej bardzo ufali, jej instynktowi i jej wiedzy. I faktycznie było tak, że pomimo bardzo młodego wieku ona budziła na tyle duży autorytet, że jej wskazówki, jej uwagi brali pod uwagę nawet starsi aktorzy w zespole. Bardzo często mówiono też o tym, że ona jest bystra, a jej siostra ładna. I Ida Kamińska po latach nadal się na to oburzała, tak jakby kobieta nie mogła być i ładna, i bystra. Ona taka była, ponieważ miała ogromne powodzenie u płci przeciwnej. Nawet krążyło takie powiedzenie, że trzeba się w Idzie Kamińskiej zakochać, tak jak trzeba przejść Odrę, chorobę. Także myślę, że ona miała tyle atutów, że dla niektórych po prostu było trudne do zaakceptowania to, że młoda, ambitna, mądra kobieta jest jeszcze ładna i wszystko z nią w porządku. Nie? W zespole teatralnym jej matki pojawił się Zygmunt Turkow, absolwent szkoły teatralnej, którą prowadził Aleksander Zelwerowicz. Żyd pochodzący z bardzo religijnej rodziny, który od razu zakochał się w Idzie Kamińskiej, zresztą jak większość osób, które ją poznały. Natomiast bez wzajemności. Ida Kamińska w tamtym okresie bardzo chciała uczyć się sztuki teatralnej i w tym celu miała najpierw wyjechać do Berlina. Niestety właśnie przez prowadzone walki to się nie udało i była zmuszona do wyjazdu do Wiednia. Tam nie uczęszczała do żadnej szkoły, z tego co kojarzę, ale chodziła na wykłady na Uniwersytet Wiedeński, ponieważ świetnie znała język niemiecki. Chodziła również praktycznie co wieczór na spektakle do teatru i też chciała spróbować swoich sił w filmie. Umówiła się nawet na spotkanie z producentem filmowym, który podobno miał dla niej rolę, ale w tym samym czasie otrzymała wiadomość o chorobie jej ojca, Abrahama, i dostała polecenie, żeby przyjechała jak najszybciej do Warszawy i tak zrobiła. Kiedy dotarła już do stolicy, przeczytała w gazecie, że jej ojciec nie żyje, także nie zdążyła się z nim pożegnać. Natomiast okazało się, że jedyną osobą, która była z jej ojcem w jego ostatnich chwilach, był właśnie Zygmunt Turkow. I być może to rozczuliło serce Idy Kamińskiej, może to, że zabrakło mężczyzny w domu Kamińskich, ale Kamińska postanowiła dać mu szansę. Mieli razem wrócić właśnie do Wiednia i tam odkrywać sztukę teatralną i się czegoś uczyć. Natomiast nie pozwolono im na to bez ślubu, więc młodzi zostali zmuszeni do tego, żeby ten ślub wziąć i w 1918 roku młoda para się pobrała. Ida Kamińska podobno zasiadła przy stole, przy którym rodzina jadła posiłki właśnie na miejscu ojca. Wkrótce Ida Kamińska zachodzi w ciążę i rodzi swoje pierwsze dziecko, córkę w roku 1919, mając 20 lat w Kijowie. Podczas gościnnych występów jej matka i mąż grali w tym czasie, kiedy właśnie Ida rodziła. I młodzi bardzo szybko też ruszyli w kolejną trasę. Po powrocie do Warszawy, z Warszawy pojechali do Moskwy, gdzie matka Idy Kamińskiej miała swój debiut. Zresztą Ida tak samo i to był jedyny moment, kiedy kobiety grały w Moskwie. Natomiast był to niezwykle intensywny czas, myślę, dla młodej matki podwójnie trudny. Ida Kamińska do Moskwy jechała 3 tygodnie prawie w wagonie towarowym z małym dzieckiem. Potem mieszkali w bardzo prymitywnych warunkach, tak złych, że Kamińska w nocy nie mogła spać, ponieważ bała się, że szczury zagryzą jej dziecko, więc na zmianę budzili się z mężem i pilnowali córki. Potem po występach w Moskwie przenieśli się do Witebska, gdzie spędzili kolejny sezon i po całym tym okresie dopiero wrócili do Polski. Przez cały ten okres Ida Kamińska bardzo dużo grała, bardzo dużo reżyserowała. Za reżyserię odpowiadał również jej mąż, który jako jedyny w zespole miał wyższe wykształcenie kierunkowe. Natomiast
Jakby Ida Kamińska przez to, że pomimo ciężkiej pracy i tak spędzała mnóstwo czasu ze swoją córką, którą na przykład w trakcie spektakli kładła za kulisami, żeby móc do niej jak najszybciej przylecieć, bardzo była z córką związana. I kiedy już wrócili do Polski i mieli znowu ruszyć w kolejną trasę, Ida Kamińska z Łodzi wróciła bardzo szybko do domu, ponieważ rozchorowała się z tęsknoty no i chciała być blisko swojego dziecka. Wydaje mi się, że w tej rodzinie w ogóle relacje między kobietami, matką i córką były bardzo silne i potem jakby w kolejnych pokoleniach chyba bardzo podobnie to wyglądało. Kamińska wspomina, że właściwie w każdej wiosce, do każdego miasta, do którego zawitali ze swoim zespołem, ludzie prosili ich o występy i pomimo strzałów, wybuchów, które było często słychać w trakcie spektakli, które grane były w ciągu dnia, mieli publiczność. Ludzie pragnęli teatru, pragnęli spotykać się razem i przeżywać te trudne chwile razem. I pomimo właśnie bardzo trudnego czasu, ich teatr bardzo prężnie funkcjonował. To był też taki czas, kiedy po raz pierwszy grali w Krakowie, w Lwowie, z powrotem w Wilnie. Wszędzie byli bardzo ciepło przyjmowani, poznawali nowych ludzi. Niestety, jak Kamińska mówi po latach, większość z tych osób, która została w Polsce podczas II okupacji niemieckiej, w trakcie II wojny światowej, została wymordowana. Niemniej w tamtym okresie kultura żydowska, teatr żydowski miał swój czas rozkwitu. Bardzo potrzebne były sztuki żydowskie, zwłaszcza publiczności żydowskiej, która z pewnością szukała tam otuchy i może odskoczni od tego, co się działo wokół. W tym czasie Zygmunt Turkow, mąż Idy Kamińskiej, zapragnął uczyć się sztuki filmowej u Eisensteina w Moskwie. Niestety nie wyszło, chociaż marzyło mu się pracować czy uczyć u boku mistrza i postanowił wyjechać do Berlina. Totalnie w ciemno, nie wiedząc, co go czeka. Natomiast jeżeli chodzi o Idę Kamińską, ona musiała przejąć obowiązki prowadzenia teatru administracyjnie, artystycznie, no i też utrzymywać swojego męża, który miał się w Berlinie uczyć. Niestety, może stety, w tym zespole pojawił się Marian Melman, który również zakochał się w Idzie Kamińskiej, ale chyba który też jej się spodobał. I kiedy podejrzewam, że Turkow domyślał się, że istnieje jakieś zagrożenie w Warszawie, zagrożenie dla ich małżeństwa, poprosił Idę, a właściwie zażądał, żeby przyjechała do niego do Berlina. Ona tak zrobiła, ponieważ nie miała czystego sumienia. Po bardzo krótkim pobycie w Berlinie wrócili do Polski i w roku 1931 rozwiedli się. Natomiast takie faktyczne rozejście nie nastąpiło od razu, ponieważ razem jeszcze występowali w Belgii, we Francji i siłą rzeczy musieli być razem. Po powrocie Zygmunt Turkow wyemigrował do Argentyny, gdzie ponownie się ożenił, natomiast Ida Kamińska ponownie wyszła za mąż za Mariana Melmana w roku 1936. Dwudziestolecie swojej scenicznej kariery Ida Kamińska obchodziła w Wilnie wśród przyjaciół, wielbicieli. Na jubileusz przyszło około 1000 osób, które bardzo ją wspierały i które były niezwykle dumne z tego, jak Kamińska wynosi wysoko żydowski teatr. Ponieważ faktycznie dzięki jej reżyserii, dzięki jej prowadzeniu tego teatru, teatr żydowski w Warszawie stał się jednym z najlepszych w Polsce. Niestety tę dobrą passę przerwał wybuch II wojny światowej, pomimo tego, że nikt nie wierzył, że faktycznie słowa Hitlera, że Żydzi i polskie świnie, skoro chcą wojny, będą ją mieli. Nikt nie wierzył w realność jego słów. I właściwie Kamińska wspomina, że na przykład kiedy grali w karty z przyjaciółmi i słyszeli z radia tego typu komunikaty, nikt nie przerywał gry. Natomiast w momencie, gdy dowiedzieli się o pakcie, który podpisał Hitler i Stalin, zaczęli mieć realne obawy.
które bardzo szybko okazały się prawdziwe. Kiedy Kamińska z mężem dowiedzieli się o wybuchu II wojny światowej, postanowili przerwać działalność teatru w Warszawie i dopóki mają możliwość, teatralny dobytek przewieźć do Lwowa. I tak postanowili zrobić, ale niestety po 3 dniach było już za późno. Swoje 40. urodziny Ida Kamińska obchodziła 4 września 1939 roku, czyli 3 dni po wybuchu II wojny światowej. Ludzie, podobnie jak w trakcie I wojny, starali się być razem, wspierać, żyć normalnie. Natomiast wiedzieli już, że trzeba się chronić, więc gromadzili się w schronach, w piwnicach i do takiego schronu trafiła również rodzina Idy Kamińskiej. I właściwie dopiero w momencie, kiedy było bardzo intensywnie słychać wybuchy, wystrzały, bombardowanie, Kamińska załamała się. To był pierwszy raz, kiedy się rozpłakała, ponieważ zrozumiała, że najprawdopodobniej straciła wszystko. Dokumentację całej swojej kariery artystycznej, archiwum rodzinne, zdjęcia bliskich, że właściwie cała jej przeszłość przestała w tym momencie istnieć. Kiedy strzały i wybuchy ucichły, ludzie wyszli na ulicę i dostrzegli, że miasto już właściwie nie istnieje, że są tylko gruzy, kurz. No i Niemcy w stolicy, którzy czekają, aż te ulice zostaną uprzątnięte, by móc triumfalnie wjechać do miasta. Dla wszystkich to był jakiegoś rodzaju koniec. Kamińska też miała bardzo złe przeczucia, jeżeli chodzi o działalność hitlerowców. Zupełnie inaczej widziała i czuła ich działania i ich intencje niż właśnie w trakcie I wojny światowej. I była pewna tego, że trzeba z Warszawy uciekać jak najszybciej. I tak rozpoczęła się jedna z wielu bardzo długich, bardzo męczących, bardzo niepewnych wędrówek Idy Kamińskiej i jej zespołu teatralnego. Podczas tej wędrówki narażeni byli na okrutną przemoc, tortury, gwałty, grabieże, zabójstwa. Całe szczęście z tej grupy wszyscy przetrwali, dotarli do granicy rosyjskiej i kiedy ją przekroczyli, kiedy udało im się to zrobić, co było właściwie cudem, ponieważ wielokrotnie byli w trakcie tej wędrówki zatrzymywani, sprawdzani, mieli na tyle dużo dobytku, że udawało im się po prostu przekupić ludzi. I kiedy właśnie znaleźli się po rosyjskiej stronie, podobno niektórzy rzucili się w ramiona czerwonoarmistów, ponieważ uważali, że tam czeka ich jakieś zbawienie i bezpieczeństwo. Oczywiście było to bardzo naiwne myślenie, ale też z drugiej strony myślę sobie, że trudno się dziwić ludziom, którzy są narażeni na takie doświadczenia, że mimo wszystko mają w sobie nadzieję, że istnieje jakaś sprawiedliwość i miejsce, w którym będą w końcu mogli czuć się bezpiecznie. Oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć, jak bardzo Żydzi również w Rosji będą prześladowani. Z drugiej strony myślę sobie, że jak też zachować zdrowie psychiczne w takiej sytuacji, gdyby zakładało się, że wszędzie jest zagrożenie i że wszędzie jest niebezpieczeństwo. Kamińska ze swoim zespołem trafili do Białegostoku, ale nie chciała tam zostać, ponieważ warunki do mieszkania były bardzo złe. Do mieszkania, do pracy, mieszkania wyglądały tam jak slumsy dosłownie, więc przenieśli się do Lwowa. W Lwowie podobno z Moskwy przyszło polecenie, że Ida Kamińska ma zostać dyrektorką Teatru Żydowskiego w mieście i faktycznie tak się stało. Ona również grała jako aktorka i koniec końców kazano jej wybrać, którą rolę chce pełnić, czy chce być dyrektorką, czy aktorką. Ona wybrała dyrektorowanie teatrem, natomiast w związku z tym, że ona była zawsze politycznie bardzo negatywnie nastawiona do wszelkich prób ingerowania władz w działalność teatru, ale też w jej poglądy. Kiedy zasugerowano jej, że powinna zrezygnować, zrobiła to bez wahania i też poczuła ulgę. Ona była taką osobą, która absolutnie nie godziła się na to, by ktokolwiek narzucał jej, co ma mówić i co ma robić, i też w związku z tym wielokrotnie oczywiście traciła pracę, możliwość rozwoju. Kiedy właściwie za każdym razem proponowano jej ucieczkę do innego państwa czy na inny kontynent,
dla bezpieczeństwa. Nigdy tego nie zrobiła, nigdy na to nie przystała, ponieważ jej misją życiową było prowadzenie teatru żydowskiego na terenie Polski, w Warszawie. I całkowicie się temu poświęciła, całkowicie oddała swojej misji życie. Nie zawsze była pozytywnie przyjmowana i tak na przykład we Lwowie aktorzy bardzo bali się jej rządów, ponieważ uważali, że będzie starała się ich usunąć, a wprowadzić warszawskich aktorów na ich miejsce. Tak się oczywiście nigdy nie stało. Kamińska też była bardzo przyzwoitym człowiekiem, bardzo prostolinijnym i dobrym i pomimo tego, że mogła budzić jakąś wrogość i strach, to nigdy nie wykorzystywała swojej władzy w złym celu. Oczywiście przez cały ten okres bała się, pewnie jak każdy, widziała, że na przykład osoby, które deklarują chęć powrotu do Polski i niechęć do przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa, są zsyłani na Sybir. Że ci, którzy wracają do Polski ze strachu przed zesłaniem, po prostu są zabijani. Więc to były naprawdę bardzo trudne czasy i jakby te decyzje, które podejmowało się, no czasami miały naprawdę ogromne konsekwencje. To jest też niezwykłe, jak wspomina, że właściwie jedynym kontaktem z jej najbliższymi, z bratem czy z córką, było wysłuchiwanie ich audycji w radiu, ponieważ jej brat koncertował i czasami niektóre jego koncerty były właśnie puszczane w radiu. Jej córka była śpiewaczką i właśnie z mężem również dawali koncerty, także przez jakiś okres czasu to była jedyna możliwość w ogóle doświadczenia tego, że rodzina żyje, że ktoś z rodziny żyje i że pracuje i że być może ma się dobrze. W roku 1941 Ida Kamińska zaszła w drugą ciążę. Był to dla niej ogromny szok. Była przerażona, ponieważ po pierwsze bała się trafić pod okupację niemiecką, po drugie jej córka Ruth również w tym samym czasie zaszła w ciążę. Po trzecie Ida Kamińska w tym czasie bardzo intensywnie pracowała, bardzo dużo grała i to wszystko spowodowało, że postanowiła ciążę usunąć. Zapisała się do szpitala, pomimo tego, że aborcja w tamtym okresie była zabroniona. Udało jej się zapisać na zabieg w szpitalu. Natomiast różne wypadki, różne okoliczności, między innymi nieobecność lekarza albo jej nieobecność w odpowiednim terminie spowodowała, że jakby termin zabiegu coraz bardziej się przesuwał, aż w końcu stał się niemożliwy. Ida Kamińska rozpoczęła też próby do spektaklu Dziesiąte Przykazanie i też właściwie co wieczór grała, także pomimo tego, że była pełna obaw, wręcz przerażona w związku z tym, że jest w ciąży, gdzieś tam nie doszło ostatecznie do tego, że ciążę usunęła. Rozpoczęcie walk z Niemcami zastał ich w Równem. Była na spektaklu właśnie w teatrze z mężem i pomimo tego, że słychać było wybuchy, strzały, dyrektor tego teatru nie dostał oficjalnego pozwolenia na przerwanie spektaklu, także cała orkiestra, balet, zespół aktorski musiał wciąż grać dla Kamińskich. Natomiast no w końcu oni sami byli na tyle przerażeni, że po prostu ubłagali tego dyrektora o to, żeby skończyć przedstawienie. I Ida Kamińska wraz ze swoim zespołem rozpoczęła kolejną wędrówkę z Równego w nieznane, w ciąży, przez stepy, w ogromnym gorącu. Czasami przemieszczali się pociągami, natomiast podróżowali głównie albo w bydlęcych wagonach, albo w towarowych, gdzie były stalowe ściany i Kamińska opowiada, że no oczywiście jakby na stepie te ściany się niesamowicie nagrzewały, więc w środku były potworne temperatury. Także no ja jestem pełna podziwu dla tej kobiety. To, że prowadziła za sobą kilkadziesiąt osób z zespołu, to w jakim stanie była, myślę, że graniczy z jakimś cudem, że udało im się dojść do bezpiecznego miejsca po raz kolejny. I tak Ida Kamińska ze swoim mężem oraz całą grupą przyjaciół bliskich z teatru ruszyli najpierw do Kijowa, z Kijowa do Baku,
gdzie nie dostali niestety pozwolenia z racji tego, że byli uchodźcami i tam była bardzo rygorystyczna polityka, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, chociaż warunki do życia były bardzo dobre. Nakazano im w Baku przepłynąć Morze Kaspijskie do Krasnowocka. To była taka miejscowość, do której wcześniej zsyłano więźniów. No i kiedy przepłynęli morze i Ida Kamińska zobaczyła krajobraz, stwierdziła, że od razu można tam dostać depresji. Z Krasnowocka przenieśli się do Taszkentu, a z Taszkentu do Piszpeku. Piszpek to była taka miejscowość, gdzie były bardzo dobre warunki do życia, było bardzo ciepło, w związku z czym też i roślinność świetnie się rozwijała. Ludzie mieli dostęp do zdrowej żywności, do owoców, do świeżych warzyw, także Ida Kamińska poczuła, że właśnie tam może przeżyć i otworzyć swój teatr. I ściągnąć również córkę, która również, tak jak powiedziałam wcześniej, spodziewała się dziecka i po prostu w takich ciepłych, dobrych warunkach mogłyby poczuć się lepiej, sprowadzając na świat dwójkę dzieci. Tak też się stało. Córka Idy Kamińskiej przyjechała do niej, obie zgłosiły się do szpitala, dostały termin na za 2 miesiące, ale podejrzewam, że w związku z ogromnym stresem i też trudnymi przejściami, które miały za sobą, Ida Kamińska zaczęła rodzić, kiedy była w 7 miesiącu ciąży. Urodziła syna, Wiktora, jako symbol zwycięstwa. Natomiast jej córka również urodziła w 7 miesiącu córkę. Nazwano ją Erika na cześć matki Kamińskiej. I tak kobiety znalazły się w domu w Piszpeku z 2 wcześniaków. Były bardzo szczęśliwe. Dzieci, pomimo tego, że przyszły na świat wcześniej, były bardzo zdrowe. No i też miały takie podejście, że razem po prostu wychowywały te dzieci i traktowały jak swoje. A jeżeli chodzi o teatr, to faktycznie udało im się taki tam zorganizować. Podobno w trakcie spektakli nie tylko zespół aktorski, ale również publiczność płakała, kiedy słyszała język jidysz płynący ze sceny. Z pewnością dla Żydów, dla uchodźców, dla ludzi, którzy byli bardzo daleko od swoich domów, od swoich rodzin, którzy często nie mieli informacji na temat, co się dzieje z ich bliskimi. Taki sposób łączenia się w podobnym doświadczeniu, w lękach, w trosce, w cierpieniu dawał jakiś rodzaj ukojenia i myślę, że to fantastyczne, że Idzie Kamińskiej zależało właśnie na takim rodzaju tworzenia przestrzeni dla wspólnoty, dla ludzi, którzy mają potrzebę bycia razem i przeżywania razem historii, która spotyka ich naród. Także nawet w Piszpeku, w Azji, Ida Kamińska tworzyła teatr i spełniała swoją misję. Myślę, że to jest przepiękna postawa. Kamińska wspomina również o tym, że nie zajmowała się tylko kwestiami teatralnymi czy wychowywaniem dzieci, ale również handlowała na targu mąką, której często miała za dużo. I kiedy to robiła, podobno śmiała się w głos, bo między właśnie Kirgizami i Uzbekami ona w jakimś starym płaszczu jeszcze z Lwowa handlowała mąką. Ale mówiła, że wszyscy to robili. W sensie były takie czasy, że każdy, kto mógł, zarabiał na czym mógł i po prostu ludzie przymykali na to oko. Rodzina Kamińskich przeniosła się do Moskwy w roku 1944. Tam niestety Ida Kamińska przez prawie 3 lata pobytu nie znalazła pracy w zawodzie, chociaż bardzo się starała o pracę. Kilkakrotnie brała udział w takich projektach artystycznych, które były emitowane w radiu. I kiedy w roku 1945 Niemcy skapitulowały, Kamińska, ale też wielu jej bliskich pomyślało, że jest to początek ery przyjaźni między narodami, że jest to kolejna szansa na to, by ludzie przestali myśleć takimi podziałami i wrogością, a zaczęli pielęgnować przyjazne i dobre stosunki. No jak się okazało, znowu była to kolejna błędna myśl i błędne założenie
i ogromna krzywda, która spotkała wiele osób w trakcie II wojny światowej, nie zmieniła myślenia niektórych. I jak się bardzo szybko okazało, pogromy Żydów nadal trwały w Rosji, potem w Kijowie, w Kaliszu. Natomiast te osoby, które zostały w Rosji po II wojnie światowej, bardzo często też padły ofiarą reżimu Stalina. Także myślę, że doświadczając takich zdarzeń, można stracić całkowicie wiarę w ludzi. Kamińska mimo wszystko nigdy tej wiary nie straciła, mam wrażenie, albo nigdy nie straciła pogody ducha. Wydaje mi się, że ona była na tyle silna wewnętrznie i na tyle jakby dobrze nastrojona, nie wiem jak to nazwać inaczej, że jakby nieważne co się wokół działo, ona i tak parła do przodu i widziała nadzieję w tym, że życie i tak istnieje i że skoro ona żyje, to trzeba zrobić wszystko, żeby uratować to, co można jeszcze uratować, żeby dać światu dobro i to, co może ludzkość podnieść. Także chyba nigdy nie miała takiego momentu, w którym całkowicie by się załamała i poddała pod natłokiem tragicznych zdarzeń, których doświadczała. Także tutaj jakby kolejna jest rzecz, którą w niej niesamowicie doceniam. To jest ta jakby wewnętrzna siła i wewnętrzna pogoda ducha, tak ją widzę. Jakby coś, co nie pozwalało jej wciągnąć się w jakąś rozpacz, cierpienie, poczucie krzywdy, które tak naprawdę człowieka powstrzymuje od działania. Kamińska była zdecydowanie człowiekiem czynu i po prostu ratowała wszystko, co można było ocalić. Powrót do Warszawy po tylu latach był dla nich oczywiście bardzo trudny, zwłaszcza, że kiedy wjeżdżali do miasta, o zmroku ukazały im się ruiny, coś czego chyba nie byli w stanie przewidzieć w najgorszych snach. Właściwie cała żydowska dzielnica była zniszczona i co ciekawe pozostał w całości cmentarz żydowski, o ironio, gdzie zachował się grób matki Idy Kamińskiej, na który oczywiście w pierwszych dniach poszła. Oczywiście wszyscy nosili w sobie żałobę, trudno się dziwić, w sensie jakby świadomość, że tyle osób bliskich, przyjaciół, znajomych przestała istnieć, myślę, że dla wszystkich jest wstrząsająca. Natomiast tak jak powiedziałam, Kamińska mimo wszystko czuła, że ten naród jednak wciąż żyje, że te osoby, które zostały, muszą żyć i muszą nauczyć się żyć i muszą iść do przodu, żeby móc kontynuować historię swojego narodu. A w związku z tym, że Warszawa była bardzo zniszczona, Kamińscy otrzymali możliwość stworzenia teatru w Łodzi i faktycznie otrzymali budynek na ulicy Jaracza. W roku 1949 ten teatr został upaństwowiony. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o życie zawodowe, natomiast w życiu prywatnym wcale nie było tak dobrze, ponieważ córka Idy Kamińskiej z mężem zostali oskarżeni o zdradę Związku Radzieckiego przez to, że chcieli wrócić po wojnie do Polski. Zresztą jak wiele osób w tamtym okresie. I ostatecznie córka Kamińskiej trafiła na Syberię. Jej córka została oddzielona od matki i trafiła do Moskwy do ich wspólnej przyjaciółki, która się nią w tamtym okresie opiekowała. Także te pieniądze, które Ida Kamińska zarabiała w tamtym okresie, czy to w Łodzi, czy na gościnnych spektaklach, wysyłała właśnie do swojej przyjaciółki i starała się też pomóc córce. Natomiast nie było takiej możliwości, żeby jakkolwiek jej pomóc. Kamińska nawet do Tuwima się zwróciła w tej sprawie, który 2 razy napisał do Stalina o uniewinnienie swoich bliskich. Raz mu się udało, za drugim razem otrzymał sugestię, że już przesadził, także też Kamińskiej nie mógł pomóc w jej sprawie. No i musiała zaakceptować po raz kolejny jakieś bardzo trudne doświadczenie, trudne rozstanie z bliską osobą. Jeżeli chodzi o teatr w Łodzi, on funkcjonował bardzo dobrze, pomimo tego, że właśnie w Rosji trwał bardzo duży regres kultury żydowskiej, prześladowania i Żydzi mieli tam bardzo, bardzo pod górkę. W Polsce kultura żydowska rozwijała się bardzo dobrze.
również za sprawą właśnie Teatru Kamińskiej. Bardzo dużo reżyserowała w tamtym okresie, dużo grała. Z mężem otrzymywali liczne nagrody, które w przyszłości były wspomnieniem po czasach, gdy świetnie się rozwijała, a za jej sprawą właśnie teatr żydowski w Polsce. Czasami jednak spotykały ją piękne momenty. Na przykład w roku 1953 została zaproszona do Paryża na konferencję żydowską i w związku z tym, że jej brat był w Londynie, w tamtym momencie przyjechał do Paryża, żeby spotkać się z siostrą, a nie widzieli się 16 lat. Także no podobno poczuli się znowu jak dzieci, cały czas się śmiali i płakali na zmianę, byli tak przepełnieni emocjami. Jej brat Józef był w tamtym momencie koncertmistrzem i dyrygentem w izraelskiej orkiestrze filharmonicznej. Także też bardzo dobrze rozwijał się artystycznie, jego kariera poszybowała. Kamińska właśnie bardzo dobrze wspomina ten moment, kiedy po takim długim czasie spotkała się z bratem i wspominała, że na przykład robili sobie zdjęcia w tych ekspresowych budkach, jakby zupełnie zapominając o tym czasie, który ich dzielił. Kiedy Kamińska dowiedziała się, że ma szansę otrzymać mieszkanie w Warszawie, nie wahała się ani chwili, żeby przenieść się właśnie z Łodzi do Warszawy i żeby tam dalej kontynuować swoją misję artystyczną. Otrzymała siedzibę dla Państwowego Teatru Żydowskiego imienia Ester Rachel Kamińskiej w byłym Teatrze Wojska Polskiego, który wtedy przeniósł się do Pałacu Kultury, który został właśnie wybudowany. I tak od 1955 roku właśnie w Warszawie Kamińska znowu mogła prowadzić swój ukochany teatr żydowski i otrzymała również nagrodę państwową za pracę artystyczną. Co ciekawe, nigdy nie udało jej się w Polsce otrzymać roli filmowej, roli w filmie. Właściwie przez 20 lat bycia na miejscu nikt takiej roli jej nie zaproponował, ale otrzymała propozycję zagrania w czechosłowackiej produkcji w filmie zatytułowanym Sklep przy Głównej ulicy. I była to rola chyba życiowa, tak mi się wydaje. Została nominowana do Oscara za nią. Przegrała z Elizabeth Taylor. Natomiast dla niej było to ogromne wyróżnienie. Była pierwszą kobietą zza Żelaznej Kurtyny, która dostała taką nominację. Otrzymała również za tę rolę nominację do Złotych Globów. Dla najlepszej aktorki wyróżnienie w Cannes. Film otrzymał Oscara za najlepszy film, jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Także pomimo tego, że nie zagrała w zbyt wielu filmach, ta rola w tym konkretnym filmie przyniosła jej wiele sukcesów. A dla samej Kamińskiej najważniejsze było to, że oczywiście cieszyła się z tych nagród i nominacji, ale bardzo ważne było też to, że film poruszał tematykę żydowską i że ona właśnie grała Żydówkę w dramacie, pomimo tego, że początkowo jej postać miała być komediowa, właśnie Kamińska czytała ją jako postać tragiczną i reżyser zgodził się na to, by tak ją faktycznie przedstawić. W roku 1956 występowała między innymi w Brukseli przed królową Elżbietą. Królowa miała być tylko na pierwszym akcie, ponieważ nie mogła tak późno chodzić spać, ale na tyle spektakl jej się podobał, że została do końca i potem właśnie z Kamińską robiły sobie zdjęcia. Innym takim ważnym wydarzeniem z tamtego okresu był wyjazd Idy Kamińskiej do Izraela. Była zachwycona tym państwem, natomiast pomimo tego, że otrzymywała propozycję, by tam zostać i prowadzić teatr, ona jednak czuła, że jej życie, jej serce i jej misja jest w Polsce, w Warszawie i że tam ma swój teatr i jakby nikt nie był w stanie przekonać jej do tego, żeby wyemigrowała czy to do Izraela, czy to do Ameryki. I dopóki mogła, stała przy swoim. Po 10 latach od ostatniego spotkania z córką udało się załatwić wizę Idzie Kamińskiej, pojechała do Moskwy, spotkała się tam właśnie z Rut i wnuczką i było to oczywiście dla nich ogromne przeżycie, niesamowite wydarzenie. I właśnie po 10 latach udało się też jej córce załatwić możliwość powrotu do Polski. Także wkrótce dołączyła do swojej matki w Warszawie i razem już w większym spokoju mogły
być razem. Ida Kamińska zagrała również w Australii dla kilkutysięcznej widowni, m.in. Drzewa umierając stojąc i Mirelle Efros. Potem była Ameryka Południowa, Brazylia, Argentyna, gdzie no właściwie wszędzie, gdzie się pojawiała, skupiała bardzo dużą widownię, wzruszała ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o podejście Idy Kamińskiej, dla niej w teatrze najważniejsi byli ludzie. Uważała, że wyjątkowy teatr właśnie tworzą wyjątkowi artyści i najbardziej jej zależało na relacjach między ludźmi. Chociaż oczywiście nie zawsze było kolorowo, tak jak mówiłam na początku, zdarzało się, że ludzie negatywnie ją postrzegali, że przypisywali jej słowa czy intencje, których nie miała albo których nigdy nie wypowiedziała na głos, także... Ale myślę, że to jest też normalne i naturalne. No, nigdy nie jest tak, że wszyscy będą nas kochać i lubić i szanować. I pomimo najczystszych intencji, najlepszych intencji, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Znaczy ja, trafiając na jej historię, chyba najbardziej byłam pełna podziwu dla niej, że tyle razy była w stanie wokół siebie skupić grupę ludzi, i to nie małą, z którą podróżowała, która była dla niej też ważna, no bo wyobraźmy sobie obecnie sytuację, w której dyrektor teatru jakby zabiera ze sobą, uciekając przed wojną, dobytek teatralny, cały zespół, ma na głowie rodziny z dziećmi i stara się jakby poprowadzić wszystkich do bezpiecznego miejsca. Tam nadal stara się, by instytucja funkcjonowała, by ludzie mogli pracować, zarabiać. No wydaje mi się, że to jest niezwykle rzadkie, że to jest coś niesamowicie wyjątkowego i że musiałyby być w niej takie zdolności, dzięki którym ludzie po prostu jej ufali, czuli się przy niej dobrze i bezpiecznie, i to, że ona w ogóle myślała nie tylko o sobie, ale i o teatrze jako siedzibie, ale też o ludziach, uważam za no niebywałe. Po prostu to jest dla mnie niebywałe. Biorąc pod uwagę, ile złego doświadczyła też prywatnie. Rozłąka z bratem, z córką, śmierć najbliższych. Także no, niezwykle silna kobieta, ogromny autorytet. Myślę, że rzadko takie osoby się zdarzają, a do tego niezwykle utalentowana osoba i mądra, no wow. W roku 1967 Ida Kamińska obchodziła 50-lecie swojej pracy artystycznej, w związku z którym wydano książkę pod tytułem Ida Kamińska 50 lat pracy artystycznej. Niestety nie był to dobry zwiastun dla pracy zawodowej Idy Kamińskiej, ponieważ w tamtym czasie, w związku z wybuchem wojny sześciodniowej między Izraelem a Palestyną, reżimowy rząd w Polsce oczekiwał, że m.in. Ida Kamińska podpisze deklarację, która mówiłaby o tym, że jest przeciwko działaniom Izraela. Z racji tego, że Kamińska nie chciała tego zrobić, musiała podjąć decyzję o tym, czy po raz pierwszy emigrować na stałe z Polski i zrzec się polskiego obywatelstwa. Było to dla niej o tyle trudne, że całe swoje życie, całą swoją pracę artystyczną wiązała właśnie z Polską i prowadzeniem teatru żydowskiego w Polsce. Dlatego, kiedy zaczęła bardzo namacalnie odczuwać problemy związane z tym, że sprzeciwiła się oczekiwaniom rządu, postanowiła faktycznie wyjechać i porzucić wszystko, co tutaj zbudowała, zostawić cały swój wkład, który miała w rozwój teatru żydowskiego. Zrobiła to właściwie bez żalu. Myślę, że Ida Kamińska była bardzo dumną osobą, ale też bardzo pewną swoich poglądów, i ta spójność wewnętrzna między tym, co myślała i czuła, bardzo szła z tym, co robiła, i po prostu łatwiej i bez sentymentu było jej zostawić cały swój dorobek, niż zrobić coś, co byłoby sprzeczne z tym, co faktycznie myślała. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów Ida Kamińska przestała być obywatelką Polski i emigrowała razem z rodziną do Nowego Jorku.
Emigrowała tam głównie ze względu na obietnice, które jej wcześniej dawano. Obiecywano jej dużo lepsze warunki do pracy niż te, które miała w Polsce. No tak jak mówiłam, ona zawsze była gotowa poświęcić swoją karierę dla rozwoju teatru żydowskiego w Polsce. Natomiast w momencie, kiedy już nie mogła się rozwijać w Warszawie, postanowiła faktycznie stworzyć taki teatr w Nowym Jorku, ale jak się okazało po przyjeździe, te obietnice były raczej nic nie warte, nic za nimi konkretnego nie stało. W związku z czym, jak sama wspomina, wydarzyło się coś niesłychanego w jej życiu, ponieważ po raz pierwszy doświadczyła czegoś takiego jak ciągłe niepowodzenia, ciągłe trudności, które powodowały, że albo do premier nie dochodziło, albo odwoływano całe trasy, w których ona miała wystąpić. Też proponowano jej gościnne występy, natomiast ona się na nie nie zgadzała, pomimo tego, że były bardzo dobrze płatne, ponieważ jej bardzo zależało na tym, żeby mieć stały zespół i to ze stałym zespołem grać i tworzyć teatr. Więc no niestety te ostatnie lata jej życia były bardzo trudne i bolesne pod względem jakby niemożności realizowania swojej życiowej misji. Jak wielokrotnie powtarzała, jej życie było nierozerwalnie związane z pracą i to bardzo konkretną. I kiedy nie miała już tej możliwości, kiedy ciągle wydarzały się jakieś rzeczy, na które tak naprawdę nie miały wpływu, w końcu stwierdziła, że to jest moment, w którym powinna zamilknąć, że skoro tak bardzo ma utrudnioną możliwość, by pracować, to po prostu musi się wycofać. Widocznie świat jej oferty nie potrzebuje, widocznie to są bardziej jej chęci niż oczekiwania świata. Ona nawet razem z mężem stworzyła własny teatr za swoje pieniądze. Zainwestowali w działalność tego teatru dość sporą sumę. No niestety okazało się to błędem, ponieważ teatr nie tylko nie zarabiał, ale miał mnóstwo strat, ponieważ eksploatacja spektakli była zbyt kosztowna, a wpływy z kas za niskie, także no była to całkowita nowość w życiu Idy Kamińskiej i nawet dla mnie jest to dość zaskakujące, ponieważ w trakcie wojen, w trakcie przewrotów, w trakcie rewolucji nie miała nigdy żadnego problemu, żeby organizować teatr i ludzi i za każdym razem odnosiła ogromny sukces, właściwie na każdym kontynencie, na którym się pojawiała, czy na którym przyszło jej żyć. A tutaj nagle w ostatnich latach, kiedy miała największe doświadczenie, największą wiedzę, po prostu nic się nie udawało. Ona też mówi o tym, że właśnie w ostatnich latach żyło jej się bardzo dobrze, na bardzo dobrym poziomie. Przyszła na świat jej wnuczka Amaris, prawnuczka, która była dla niej ogromną pociechą w tamtym okresie, ale że właśnie jedyny brak, jaki odczuwała, to ten związany z niemożnością spełniania swojej misji. Właśnie na jej spisanych wspomnieniach, które zawarła w książce Moje życie, mój teatr, jest to autobiografia Idy Kamińskiej, oparłam skrypt tego odcinka. On został wydany po raz pierwszy w Nowym Jorku w roku 1973. W Polsce został wydany w roku 1995. Natomiast Ida Kamińska zmarła w 1980, czyli no, około 7 lat po wydaniu tej książki. Zmarła na atak serca, została pochowana na cmentarzu w Nowym Jorku i tam spoczywa do dziś. W ciągu tego okresu od napisania książki do momentu śmierci zagrała jeszcze w kilku produkcjach w Stanach, w filmach i serialach. Ida Kamińska pojawiła się również w 1975 roku w Warszawie, chociaż zastanawiano się, czy zaprosić ją na obchody 50. rocznicy śmierci jej matki. Władze obawiały się jej przyjazdu, była dość niewygodną osobą, natomiast obawiano się też tego, że brak zaproszenia, brak wydania wizy będzie wiązał się z jakimś międzynarodowym skandalem, więc ostatecznie przyjechała. Później przeprowadziła się na jakiś czas do Izraela i w roku 1977 wróciła do Nowego Jorku, gdzie obchodziła 60-lecie swojej pracy w teatrze. I gdybym miała powiedzieć na sam koniec, co dla mnie symbolizuje Ida Kamińska, kim dla mnie ona jest, a trafiłam na jej biografię jakieś
7 lat temu. Myślę, że jest dla mnie symbolem ogromnej kobiecej siły, ogromnej mądrości. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnych raczej zostaniemy w Ameryce i ewentualnie na jakąś chwilę będziemy przenosić się do Europy, co nie zmienia faktu, że kobiety, o których będę opowiadać, i ich artystyczna droga i ich twórczość są niesamowite. Do zobaczenia.